startujemy. To startujemy. Cześć menadżerowie, witamy w SM News, nowym odcinku w 51. sezonie. Ten odcinek poprowadzi Gatto i gościnnie... Pozioma, siema. I gościnnie wpadnie Pozioma, myślę, że gościnnie wpadnie na stałe. Oczywiście gadamy o 51. sezonie, o tym co dzieje się w rozgrywkach ligowych. Ja skupię się bardziej na ligach 1-3, Pozioma na ligach 4-5. Także myślę, że będzie to ciekawy odcinek. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich menadżerów Speedway Managera, pozdrawiamy wszystkich widzów. No to startujmy. Startujemy od ligi pierwszej. Na czele Addis Gorzów Speedway Team, na miejscu drugim Speedway Team Węgli i Speedcar Lublin na miejscu trzecim. Wszystkie te ekipy mają 11 punktów, no i bardzo ładnie rywalizują, jeżeli chodzi o, nie wiem, medale, o podium. Każdy z tych menadżerów na pewno ma różne cele, natomiast wygląda to bardzo interesująco. Pozioma, co Cię w tej tabeli zastanawia? No, sytuacja Speedway Hojny Łódź, tu Mateusz, pozdrawiam serdecznie. Co tam się wydarzyło, to nie wiem tak do końca tak naprawdę, jakaś wymiana. Mateusz komunikował, ale nie myślałem, że aż tak, że pójdzie to aż tak grubo. Natomiast tam, jeżeli chodzi o juniorów, to mimo wszystko widzę, że Nazar Parnicki dalej na 4. miejscu. Tak, Nazar Parnicki dalej na 4. miejscu. Właśnie tu chciałem zwrócić uwagę. Matias Polesztat, Bartosz Buchczyk, no naprawdę bardzo imponujące średnie. Co prawda Franz Lampard też, no ale to średnia 1-2. Także jest jakiś defekt w drużynie Speedway Hojny Łódź, która zajmuje obecnie 8. miejsce. No niespotykana to rzecz. Po 8 kolejkach 2 wygrane i 6 porażek. Natomiast zamykając jakby ten temat pierwszej ligi, chcieliśmy zwrócić właśnie uwagę na mecz, który został rozegrany konkretnie w kolejce 7, tak, w rundzie 7. Speedway Hojny Łódź Arbomaniacy 46-44, przepraszam, tak, 46-44 wygrywają goście. Padła twierdza w Łodzi. Pozioma, pamiętasz, kiedy Mateusz przegrał u siebie, jak tu jesteś w grze? No, odkąd ja jestem, to chyba nie. Znaczy, jeżeli były takie gdzieś tam na początku mojej przygody, to po prostu być może nie przywiązywałem jeszcze wtedy tak dużej uwagi do tego, bo nie wiedziałem, że Mateusz jest aż tak dobrym zawodnikiem. Natomiast no, odkąd tak śledzę i gram, to nie pamiętam, nie. No, seria padła na pewno spora. W ogóle ta 7. kolejka w pierwszej lidze była interesująca. Speedway Team Węgli wygrywa na wyjeździe z KSG Górnik. No więc, natomiast tak jak zapowiadałem, zerknijmy sobie to, co działo się na meczu Speedway Hojny Łódź Arbomaniacy. Generalnie rzecz biorąc, przebieg tego pojedynku myślę, że na początku w ogóle nie budził żadnych wątpliwości, ani nie zapowiadał tego, co tak naprawdę skończy się, jak ten mecz się zakończy. Po 8 biegach 30-18 prowadzili gospodarze, by finalnie po 15 biegu przegrać 46-44, no i przegrywając bieg 5 1-5. Ja właśnie, dokładnie to chciałem powiedzieć. 15 bieg 1-5, nie? To tak w wykonaniu Mateusza to tym bardziej rzadko spotykane. No generalnie jakby powiedział, znaczy no pewnie, no nie wiem na ile liczy się ze spadkiem do drugiej ligi, no cóż, zobaczymy tak naprawdę, natomiast jest to na pewno spora niespodzianka, ale myślę, że też postawa Jospena i Speedcar Lublin, drużyna, która po pierwszych kilku kolejkach była na czele tabeli, teraz dopiero gdzieś tam spada na miejsce trzecie, aczkolwiek mieliśmy okazję komentować mecz Speedcar Lublin z Addisem, zwycięstwo 5-1, 3-9, w rewanżu 50-40, a więc Speedcar Lublin zaczyna gromadzić bonusy, co jest ważne w perspektywie walki o medale. No dobra, Liga 2-1, a tutaj, no właśnie, na czele Rekiny Rowrybnik, na miejscu drugim drużyna KS Borys Team Gorzów, potem Piotery, Orły Radzia i na miejscu 8 PKM Czewa. Pozioma, co to się podziało? Za wysokie progi. No prawda jest taka, że dostałem się do drugiej też drogą taką, jaką się dostałem, natomiast no, druga to jest w tym momencie na pewno za wysoko. Czekam na swoich adeptów przede wszystkim. Okej, a jakieś wnioski po tym zderzeniu z drugą ligą? No trzeba mieć lepszą kadrę po prostu. Tu już nie da się nadgonić pewnymi kwestiami, którymi nadganiałem już wcześniej tak naprawdę, no bo też chwaląc się, nie chwaląc się jakoś tam w miarę szybko mi się to udało, natomiast no nie, no tu trzeba mieć kadrę po prostu. Tutaj należy na pewno zwrócić uwagę jeszcze na to, że no właśnie Michael Jackson z PKM Czewa średnia 1,8, ale bardzo dobra też postawa Mirosława Zywertowskiego czy Ryszarda Kossakowskiego, to są juniorzy odpowiednio Rekinów Rowrybnik i OKP. Filip Seniuk z Pioterów, no Piotery Edson to mistrz sprzed 2 sezonów, też w walce o awans. To co, Pozioma, spadniesz z tej ligi?
No myślę, że to się tak skończy, aczkolwiek no wiadomo, że jeszcze mamy 6 spotkań, więc Mhm. wszystko się może wydarzyć. Natomiast nie przewidywałbym, żebym się utrzymał. Okej, a kogo typujesz z tej ligi do awansu? Albo jakie drużyny powalczą o awans? No myślę, że tu trójka, znaczy no na pewno Rekiny, Rowy Rybnik mają większe szanse, żeby ten awans uzyskać. Natomiast czy to będzie Ryba, czy to będzie były Miszedson, no zobaczymy. Być może ci, którzy wygrali u ciebie na torze, będą mieć większe szanse, albo zdobywają punkty na tobie na wyjazdach, Dokładnie. także to jest na plus. Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Okej, Liga 2-2. Tutaj z kolei na czele drużyna Paranoid, na miejscu drugim Motorki, miejsce trzecie Mentowski Częstochowa. Zwracamy uwagę na właśnie menadżera Wele, pozdrawiamy. 12 punktów w lidze 2-2. Z sezonu na sezon w zasadzie ta drużyna awansowała. I chciałbym jeszcze właśnie to pokazać, bo mamy tutaj przygotowaną właśnie drużynę Paranoid. Dość szeroka kadra. Większość zawodników kupiona no, gdzieś tam z tych topowych lig 1-3. Także polecamy, warto się do nas odzywać, zawsze mamy kogoś tam do sprzedania. No i generalnie rzecz biorąc, to jest od 44 sezonu drużyna, która walczy. No i teraz ma taką serię awansu z 5 do 4, do 3, nie, tak, z 4 do 3, potem była 4, potem powrót do 3, awans do 2, no i walczy o awans do 1. No byłaby to ładna historia, gdyby drużyna Paranoid awansowała. Znaczy, swoją drogą ciekawe, jak Wela utrzymuje formę u tak szerokiej kadry, bo no, widać, że nie jeżdżą wszyscy. No, to jest też ciekawe. Pytanie, na kogo stawia właśnie w turniejach par, w IPS-ach i tak dalej. Tutaj też warto zwrócić uwagę, Kasper Pubanc, to jest najlepszy junior w tej lidze, właśnie jest w drużynie Paranoid, no ale jest to zawodnik kupiony lub wypożyczony od Araja, z tego co kojarzę. Natomiast ja kojarzę jeszcze jedną rzecz tutaj w trące, Tomasz Kałużny z Mentosków Częstochowa, naprawdę imponująco wygląda ten zawodnik, proszę zwróćcie sobie na niego uwagę. Dobry grajek, dobrze się zapowiada, na pewno będzie z niego spora pociecha w przyszłości. No i tutaj w 9. kolejce, zamykając jakby omawianie tej rundy, Motorki kontra Paranoid. To będzie hit w następnej kolejce, czyli lider z wiceliderem. W pierwszym meczu drużyna Paranoid wygrała 46 do 44, a więc no, sprawa bonusa czy punktu bonusowego jest zupełnie otwarta. Liga 3-1, tutaj KSG 1947 SG na miejscu pierwszym, FC Żory, potem Synowie Anarchii, no i te w zasadzie trzy ekipy wydaje się, że będą w grze o awans. W ostatniej kolejce tutaj mieliśmy do czynienia z hitem, tak? Dobrze kojarzę? Tak, FC Żory, Synowie Anarchii w 8. kolejce, czyli drużyny walczące bezpośrednio o awans. FC Żory wygrywają 54 do 36. W pierwszym meczu przegrali tylko 2 punktami, a więc zgarniają bonus. Jeżeli chodzi Ja myślę, o... że warto Tak? zwrócić uwagę na, jeżeli mogę wtrącić, Dawaj, warto dawaj. zwrócić uwagę na dwóch juniorów z Row Rybnik, bo Row Rybnik jest na 5. miejscu teraz, ale dwóch juniorów, drugie, trzecie miejsce w tym momencie, Kacper Woryna i Igor Angulo. Tak, no to na pewno fajny kierunek, jeżeli chodzi o rozwój. No i w ogóle średnie juniorów powyżej 1, nawet w ligach trzecich, to jest naprawdę bardzo dobry rezultat. No i właśnie, chcieliśmy tutaj przy tej okazji omawiania tej ligi w drużynie FC Żory zaprezentować Dawida Szatmari. No ten, można powiedzieć, junior zapowiada się bardzo fajnie, bardzo dobrze prowadzony przez menadżera. Jeżeli chodzi o cechy zawodnika, również bardzo dobre. No i co ważne, ten zawodnik jeździł od 10 roku życia regularnie, sezon w sezon, a więc na pewno zdobywa doświadczenie i rozwija się prawidłowo. Okej, no dobra, to przejdźmy sobie teraz do Ligi 3-2. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na drużynę Unii Mościce, ale zanim do tego przejdziemy, no to w czubie tabeli też w zasadzie w grze 4, może 5 drużyn. Drużyna Darmak, właśnie Unii Mościce, Pawlus Speedway Team i MDB Lublin. Z tym, że jeżeli popatrzymy sobie tutaj właśnie na juniorów, to najlepszym juniorem w tej lidze jest Klaudiusz Ćwikła z drużyny Górnik 1, obecnie zajmującej 5. miejsce, średnia 1,5. Co w tej lidze pozioma na przykład, na co zwróciłeś uwagę w tej lidze? No to jest kolejna rzecz z tych, które już wspominaliśmy, chociaż nie wspominaliśmy chyba, ale to między sobą żeśmy rozmawiali o tym, No. że
Po raz kolejny okazuje się, że drużyny z miejsc dalszych niż 1, 2, 3 mają bardzo dobrych juniorów, co pokazuje, że ludzie naprawdę, gracze menadżerowie zaczęli szkolić tych juniorów. Mhm. Zgadza się, no więc w perspektywie czasu na pewno będą to groźne ekipy, ale gdyby sobie tak prześledzić kilka drużyn w Speedway Manager, to właśnie czasem zanotowały regres po to, by później wrócić do topowych lig i walczyć na najwyższym poziomie. Na najwyższym poziomie, co ciekawe. Okej, Liga Ale 3-3. czekaj, bo tam jest mecz też, Pawlusz, Unia Mościce. Mamy też A 50-40. właśnie, 50-40, tak, chciałem pokazać ten mecz, dlatego że jeżeli zerkniemy sobie tutaj na terminarz, no to właśnie te dwie drużyny stoczyły ze sobą pojedynek w 7. i 8. kolejce. Unia Mościce wygrywa u siebie najpierw 4-6, 4-4, ale na wyjeździe przegrywa 50-40. Jeżeli popatrzymy sobie na ten wynik, na ten mecz, na jego przebieg czy na punkty poszczególnych zawodników, no to ewidentnie w drużynie Unii Mościce, w drużynie Greena, no brakuje juniorów. Jak widzisz, pozioma tutaj juniorzy gospodarzy, zwłaszcza z Marslik robi świetną robotę, natomiast w drużynie gości raptem 1 punkt zdobywają juniorzy, no to za mało, prawda? No niestety, nie da się jeździć bez juniorów. Nie ma szans. Jest to naprawdę bardzo ciężkie, zgadza się. To znaczy nie, no można jeździć, bo pokazało to już parę ekip, natomiast no to jakby to na pewno nie będzie na dłuższą metę. Liga 3-3, dobra, tutaj jest na czele, w ogóle tutaj są dwie drużyny LKS-u Lądek, no właśnie jedna z nich na miejscu pierwszym, na miejscu drugim Silesia Wrocław i trzecie miejsce KS Motorynka. Ciekawa liga, generalnie menadżerowie z tej ligi odgrażali się, że tutaj jest praktycznie cios za cios, mecz za mecz, każdy jest w grze o awans i o utrzymanie, natomiast myślę, że już ta czołówka, która będzie pędziła o awans do drugiej ligi, pomału się klaruje. Ciekawe, czy Unisław, Kolejarz Rawicz albo Raven Speed Wyżyk nawiążą jeszcze rywalizację do gry o awans, czy będą walczyli o utrzymanie. Tutaj zwróćmy uwagę, Dariusz Krauser najlepszym juniorem w tej lidze 1-7, Krystian Genda z LKS-u Rawicz też 1-7, no i Paweł Kennedy z LKS-u Lądek 2 1-6. No też imponujące wyniki juniorów, prawda? Zdecydowanie. Zdecydowanie przechodzimy do ligi czwartej, przepraszam 3-4, a tutaj na czele drużyna White. No i też chciałem właśnie zwrócić uwagę, drużyna White 11 punktów, Pawlus Speedway Team 2 też, IDS Team na miejscu trzecim punktów 10. Drużyna White i IDS Team to menadżerowie, którzy, jak sobie popatrzymy na ich historię, akurat ich tutaj nie mamy, ale jak popatrzymy sobie na historię tych drużyn, to fajnie można zauważyć, że najpierw rywalizują na poziomie lig 4, 5, 4, 3, a teraz już zaczynają wchodzić na poziomy 2-3, 2-3, no i pewnie będą niebawem startowały do walki o ligę pierwszą. Tak to czasem jest, że tą pozycję sobie trzeba w Speedway Manager zbudować. Okej. No, tu mamy Ernesta Krawczyka z KM Panther, warty zauważenia jest junior. To właśnie. Średnie 1,788. I KM Panther kojarzę generalnie też, albo z turniejów para, albo z SGP jeździliśmy też często. Tak, też na pewno drużyna, która startuje albo jeździ w Speedway Manager od tego 23 roku, no już któryś tam sezon na pewno. Natomiast no właśnie jest to jedna z tych ekip, która z ligi czwartej pomału przebija się do trzeciej, pewnie niebawem będzie szturmować ligę drugą. Coraz częściej słychać, że poziom rywalizacji w Speedway Manager jest no nawet już w lidze piątej albo w lidze czwartej i w lidze piątej już tak naprawdę nie ma kelnerów, nie ma tam zabawy. No i tu trochę więcej właśnie o tych ligach opowie na pewno Pozioma. To co? Liga 4-5, startujmy. 4-5. Liga 4-5 to przede wszystkim Apator, no i tutaj bezprecedensowo 8 wygranych spotkań. Race Team, Holiday Club, no to są kluby nam znane, Black Boy, Red Dar, więc myślę, że tu nie trzeba przedstawiać. I ZKS Gniewko, na to bym chciał zwrócić uwagę, ale tu przejdźmy najpierw do juniora Henryka Waloszka, drużyny Apator. Bardzo fajny zawodnik moim zdaniem. No jedyne co to nad walecznością mógłby tu popracować, ale to wiadomo, kwestia adepta. Natomiast ZKS Gniewko, Maksym Frampton, no to jest naprawdę top, jeżeli chodzi o cechy tak naprawdę.
Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, może tak, to tutaj mogę powiedzieć, że dla mnie to jest najlepszy zawodnik. No ładny układ cech, ja powiem szczerze, tutaj ci wtrącę, często gęsto porównuję właśnie układ cech do Radosława Sztancla, takiego kapitana, którego miałem bardzo długo, zresztą w zamian za wzięcia konta supporter i on właśnie miał bardzo podobne te cechy, bardzo podobnie ułożone. No to jest zawodnik generalnie na kapitana, tak? Jestem ciekaw, czy jeździ w SGP w tym momencie, nie wiem. Nie widziałem go w każdym razie. Patrząc po jego tutaj skillach, po rozwoju, wygląda nieźle. No dobra, kto następny? Liga 4, aha, mamy tutaj jeszcze Akademię Resowia i tam jest Kylian Mbappé, taki jakby A jest. transfer od Grenady, wrzucam tylko jeżeli chodzi o nazwisko, na propsie, bo lubię naprawdę Kyliana, więc spoko opcja. Liga 4-6. Dobra, no to przełączmy się na Ligę 4-6. Proszę Cię bardzo. House Commando Foki, tu ciekawa historia, bo House Commando, taki w zasadzie tak nazywa się menadżer, grał z nami 21 do 24 sezon, przerwał i wrócił od 44, przepraszam, i wyprodukował nam tutaj takiego Jojo Oponiarza, prawdopodobnie z kreatora. Tak, no właśnie widzimy teraz Jojo Oponiarza. No tak, wygląda na to, że jest to zawodnik. Cechy zawodnika, jak sobie sumujesz, to o tym mówiliśmy podczas właśnie omawiania adeptów, czy rozwoju adeptów, że suma standardowo wynosi 250. Każda inna suma oznacza na przykład zawodnika z promocji, czy z akcji Mój Adept w grze. Tak, ale tu można też zobaczyć, że fajnie jest wyszkolony, bo to jest tak naprawdę 17-latek, a technika startu, technikę jazdy i technikę jazdy w parach naprawdę ma na bardzo wysokim poziomie, jak na takiego 17-latka. No, czyli spodziewasz się, że tu będzie kawał grajka z niego. Tak, na pewno, to na pewno, 100%. Jedna przegrania House Commando Foki, przegrana z Palubazikiem u siebie, to by było ciekawe też, nie wiem dlaczego. No i co, no Makumba tak samo jest to gracz wielokrotnie już przez Ciebie wspominany, komentowany w kilku materiałach, więc myślę, że nie trzeba przedstawiać. Zjarane ziomki, Kozini, pozycja 6. Dwóch naprawdę fajnych juniorów. Jeżeli chodzi o tego pierwszego, Edmund Kugelsmann, drugie miejsce widzę średnie 1,588. Myślę, że też warto zwrócić na niego uwagę. Liga 5-15. Wjeżdża Liga 5-15. Na czele Sparta Sobótka. Tak, i tu Sparta Sobótka i pan Norbert Graba. Tak naprawdę, myślę, że możemy go tutaj też pokazać. Widzimy, samo, mamy go, Norbert Graba jest. 18 lat, 68 waleczności, 91 koncentracji. Widać, że profesjonalista, jeżeli chodzi o cechy. Mega lojalny. No Także tak. myślę, że jest to też zawodnik, na którego warto zwrócić uwagę. No i tutaj w lidze mamy jeszcze CKM Picek, Luzaki Mielec, myślę, że no i tutaj Fireblade, tak? Fireblade. Na pewno warto zwrócić na te drużyny uwagę, bo będą jeździć. Mamy tutaj z Gwardii Krotoszyn jeszcze. A nie, to będzie następna liga, przepraszam. Będziesz miał następną ligę. Tak, właśnie. Tak, no to przejdźmy do 5-12, bo Dobra. tu mamy takie nie po kolei, że tak powiem. 5-12. Tak, i z 5-12 Gwardia Krotoszyn, drugie miejsce i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na Oliwiera Kolenko. Myślę, że go możemy pokazać, bo to jest kolejny. Mamy Oliwiera Kolenko. To jest już tak naprawdę strzał praktycznie idealny. 7-7, 7-9, jeżeli chodzi o waleczność, koncentrację. No i tutaj też agresja wysoka, co pokazuje, że można nim poszaleć w trakcie meczu. Pamiętajcie, że taktyka można zmieniać też co bieg, nie tylko raz na mecz. Więc Dokładnie. to też jest kwestia. No i co, z tej drużyny KS Wilczony, no to tutaj 8 wygranych, 17 punktów. Myślę, że nic dodać, nic ująć. No i chyba tyle. Aha, Gwardia Krotoszyn to Sigmat, to też pozdrawiamy serdecznie, bo tam czasami dyskutujemy na czacie, więc pozdro dla Ciebie. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę, tak jak i w Twoim przypadku mówiliśmy o Michaelu Jacksonie, który jest wychowankiem, nie wiem, Nowa Huta Ninjas albo Nowa Huta Cats. No to Bartosz Dawidson z Gwardii Krotoszyn, najlepszy junior w tej lidze 5-12, średnia powyżej 2, powyżej 2-0, też jest wychowankiem
czyli czasem puszczam po prostu w świat wychowanków. A tak. To buduje ich też renomę, cieszy mnie bardzo, że to są Faktycznie. zawodnicy, którzy są na odpowiednim poziomie, jeżeli chodzi właśnie o rozwój, o dyspozycję. Ja tutaj wrzucę, wiesz co, jeszcze tak na koniec, patrząc sobie po wynikach tej ligi akurat, Gwardia Krotoszyn, Żetka S, Polonia Piła, bo to chyba drużyny, które tutaj w miarę rywalizują, tak, w czubie tabeli. No w zasadzie Żetka S, Polonia Piła może i miała szansę na to, żeby porywalizować, natomiast finalnie przegrywa 47-43 ten pojedynek. No i faktycznie KS Wilczony i Gwardia Krotoszyn, zresztą Luk Rybnik również w grze jak najbardziej. No dobrze, Dawidzie, jak patrzyłeś sobie po tych niższych ligach, to na co zwracałeś uwagę? Czy na pewno patrzyłeś na adeptów? Łatwo było ich znaleźć? Trudno? Dobrzy? Gorsi? Nie, no trudno. Myślę, że no właśnie to też też chciałem o tym powiedzieć, dlatego może nie do końca tak, że przedstawiam ja wyniki tych wszystkich drużyn i mecz. Natomiast myślę, że już po tylu kwestiach, które żeśmy powiedzieli na temat szkolenia adeptów, dalej są w tym braki i to są menedżerowie, którzy jeżdżą naprawdę od dawna. Dziwi mnie to troszeczkę, że jakby ciężko jeszcze jest wyszkolić im tych adeptów. Nie wiem, dlaczego to się dzieje. No ale generalnie jest też bardzo dużo transferów, które są nietrafione, kupionych i nie dlatego chyba, że gracze nie mają morale czy formy, tylko dlatego, że te parametry tych zawodników no po prostu są źle dobrane. Nie wiem, z czego to wynika. Ale źle dobrane to znaczy, bo to jest, wiesz, to jest temat na osobny odcinek tak naprawdę i można by o tym mówić i źle mówić. dobrane. Są jakby drużyna musi składać się z pewnych elementów, tak? No nie może być tak, że każdy jest z innej paki, bo to się nie sklei na normalnie w świecie, a generalnie no, przeklikałem dzisiaj przez 2,5 godziny te 4. i 5. ligi, więc myślę, że dość dobrze je przejrzałem, no i ciężko tam wyłonić stricte takich faworytów, poza oczywiście tymi, których wymieniłem. Dlatego menadżerowie, dzięki bardzo za ten odcinek SM News, lajki, subskrypcje, udostępnienia mile widziane. Ewentualnie, dawajcie znać, jeżeli chcielibyście, żebyśmy omówili jakąś konkretną ligę, jesteśmy po prostu na to otwarci, czy żeby skomentować jakiś mecz. Pozioma, coś chcesz powiedzieć? Zapraszamy serdecznie, mam nadzieję, fajnie by było z kimś z Was podyskutować tak na live i wymienić się nawet doświadczeniami, bo też tak jak już żeśmy wspominali wcześniej, też popełniamy błędy i też fajnie się czegoś nowego nauczyć. Dzięki bardzo jeszcze raz, do zobaczenia, cześć! Siema.